Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym podzielić się moją opinią oraz takim praktycznym poradnikiem na temat Agenta 47 z kolaboracji State of Survival x Hitman. Temat budzi sporo emocji wśród naszej społeczności, bo Agent 47 to postać, która wzbudza sporo kontrowersji. Jedni uważają go za niepotrzebny wydatek, inni za must have. Ja postaram się spojrzeć na niego możliwie obiektywnie, ale od razu powiem, delikatnie plusuję tę postać. Dlaczego? I już tłumaczę. Przede wszystkim Agent 47 to bohater rezonujący, co oznacza, że nie działa solo, potrzebuje pary. Musimy połączyć go z innym bohaterem, aby wyciągnąć z niego maksimum możliwości. To nie jest postać, którą wrzucamy do marszu bez przemyślenia, tylko ktoś, kto wymaga świadomego doboru partnera. Najlepiej, jeżeli będzie to drugi bohater w stylu Resilience, bo właśnie wtedy Agent 47 zyskuje swoją największą przewagę, czyli podczas połączenia z bohaterem w tym samym stylu potrafi dodawać tzw. Assassination Mark, efekt, który zwiększa zadawane obrażenia i otwiera możliwość dalszego wzmacniania, np. poprzez geny. To jeden z jego największych atutów. Według mnie i wielu graczy najlepszym partnerem rezonacyjnym dla Agenta 47 jest Geralt. Dlaczego? Głównie ze względu na jego umiejętność Nano Veil, która daje szansę wejścia w tryb skradania, a to z kolei znacząco zmniejsza otrzymywane obrażenia. To doskonałe połączenie z taktyką Agenta 47, który preferuje podejście bardziej defensywne z jednoczesnym eliminowaniem kluczowych celów właśnie dzięki Assassination Mark. Dzięki temu duetowi zyskujemy świetne zabezpieczenie dla naszego marszu, ale jednocześnie mamy możliwość zadawania potężnych obrażeń, szczególnie jeżeli dodatkowo używamy genu Shadow Infusion, który wzmacnia działanie Assassination Mark. To połączenie sprawia, że nawet w trudniejszych starciach Agent 47 potrafi przetrwać tam, gdzie inni bohaterowie polegną. Osobiście bardzo lubię ten duet, bo nie tylko daje solidną obronę, ale też pozwala zaskoczyć przeciwnika właśnie przez tą umiejętność Assassination Mark, która potrafi się dodatkowo stakować, czyli sumować i potrafi zrobić różnicę w dłuższych walkach. Kolejny aspekt, który warto wyjaśnić, to fakt, że Agent 47 jest bohaterem dwojakim. Możemy go posiadać zarówno jako legendarnego bohatera rezonowanego, jak i w trybie Special Operative. Co ważne, po osiągnięciu pozycji Special Operative możemy swobodnie przełączać między tymi trybami, a postęp w każdym z nich zapisywany jest osobno. To daje sporo możliwości. Nie jesteśmy zamknięci na jeden styl rozgrywki, nie musimy wybierać jednej ścieżki na stałe. Jeżeli macie ochotę trochę poeksperymentować, Agent 47 zdecydowanie daje taką możliwość. Sam proces korzysta z nowych materiałów, kapsułek przebudzenia. Aktualnie kapsułki przebudzenia są do zdobycia w grze m.in. przez wydarzenie główne i specjalne pakiety, więc nie jest to zupełnie poza zasięgiem graczy, choć wiadomo, nie będzie to droga na skróty. Nie będę owijał w bawełnę. Podnoszenie poziomu rezonacji Agenta 47 oraz jego umiejętności to droga impreza, zwłaszcza jeżeli porównamy do wcześniejszych rezonatorów. Tutaj wygląda to tak samo jak przy Larze Croft. Ilościowo identycznie, więc jeżeli ktoś nie inwestuje większych kwot w grę albo nie kupuje pakietów regularnie, może czuć się zniechęcony. To nie jest bohater dla graczy free to play ani graczy wydających drobne sumy. Z drugiej strony, jeżeli uda Wam się wbić 4 gwiazdki rezonacji, to macie 100% przeniesienia statystyk z bohatera, z którym go połączycie, a do tego, jeżeli odblokujecie wszystkie skille, będzie to bardzo dobry bohater i w tym momencie Agent 47 stanie się w pełni grywalny i naprawdę warto go dodać wtedy do marszu. Decyzję, czy warto inwestować w Agenta 47, zostawiam każdemu z Was. Ale z mojej perspektywy to świetny bohater, zwłaszcza jeżeli dołożycie mu gen Shadow Infusion, ja wiem, że tutaj potrzeba bardzo dużo szczęścia, który zwiększa efekt Assassination Mark. Wtedy Agent 47 staje się ogromnym wzmocnieniem dla każdego gracza, który ceni sobie strategiczną głębię, elitarnego bohatera, który jest teraz do zdobycia i później nie będzie,
no i przewagę w walkach na wyższym poziomie, zwłaszcza w tych dłuższych, które zajmują więcej tur. Oczywiście wymaga to inwestycji i cierpliwości, jednego i dużego w stopniu znacznym. Ale satysfakcja z dobrze dobranego marszu z Agentem 47 w roli głównej jest naprawdę ogromna, no i to jest bohater rezonowany, więc on będzie używany nawet kiedy Geralt odejdzie już na emeryturę i będziecie używać nowszych bohaterów. Pamiętajcie, że bohaterowie rezonowani są używani zawsze dłużej niż zwykli bohaterowie. Podsumowując, Agent 47 to nie jest bohater dla każdego. Wymaga przemyślanego podejścia i inwestycji. Ale jeżeli szukacie postaci, która wniesie coś nowego do waszej gry, pozwoli na ciekawe kombinacje i daje możliwość rozwoju na kilka sposobów, to zdecydowanie warto dać mu szansę. A jeżeli macie ulepszonego Geralda i marsz Resilience jest waszym głównym marszem, testujcie ten duet, bo naprawdę potrafi zaskoczyć. I to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak wy korzystacie z Agenta 47, z kim go łączycie i jakie macie doświadczenia. Może odkryliście jakieś ciekawe kombinacje, o których nie wspomniałem? Czekam na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym materiale.